Sedan niepraktyczny, kombi zbyt przewidywalny, a SUV niewystarczająco ostentacyjny? No to masz jeszcze coupé SUV-a lub Saka, jak nazywa je BMW. Oto BMW X4, nareszcie z oszczędnym dieslem, czyli takie, o jakie prosiliście. Zapraszam na test. Niemal za każdym razem, kiedy dzwonię do BMW, żeby umówić się na test, proszę o jakąś specyfikację, którą kupują zwykli ludzie. Co nie znaczy, że zwykli klienci wybierają samochody z podstawowymi silnikami. Ostatnio obiło mi się o uszy, że BMW w Polsce dostało dodatkową pulę modeli M, bo tak dobrze się sprzedają. W każdym razie, nareszcie udało mi się trafić na podstawowego diesla. Ekologia to nie tylko moda, ale coś, co ma znaczący wpływ na naszą planetę. Warto podchodzić do tego z głową. Tak też jest w kwestii samochodów ekologicznych. Nie tyle warto je mieć, co przede wszystkim warto wiedzieć, jak wykorzystywać ich możliwości tak, aby z jednej strony być faktycznie eko, a z drugiej cieszyć się z jazdy, robiąc użytek ze wszystkich funkcji, jakie auto nam oferuje. Jak się tego nauczyć? Pomogą w tym instruktorzy z SJS Driving Academy. Podczas szkolenia dowiecie się, jak bezpiecznie, ekonomicznie i ekologicznie jeździć. Trenujecie wtedy za kierownicą własnych samochodów, co pozwala dokładnie je poznać i później przekłada się na jeżdżenie po drogach w sposób umożliwiający redukcję kosztów eksploatacyjnych i dbałość o nasze środowisko naturalne. Link do szkoleń SJS Driving Academy, partnera tego odcinka, tradycyjnie zostawiam Wam w opisie wideo. BMW stara się przekonać klientów, że X4 to coś więcej niż po prostu X3 z uciętym bagażnikiem, bo w standardzie klient dostaje inteligentny napęd na wszystkie koła X-Drive, sportowe zawieszenie M czy sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu. Oczywiście nic na tym świecie nie jest za darmo. BMW X3 rzeczywiście można wybrać z napędem tylko na jedną oś, ale większość wersji silnikowych i tak ma napęd na wszystkie koła. Różnica między X3 a X4 ze 190-konnym dwulitrowym dieslem i napędem na wszystkie koła wynosi 14 tysięcy złotych. Standardowe w X4 sportowe zawieszenie M i układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu są w X3 częścią kosztującego 30 tysięcy złotych pakietu M Sport. Pakiet M Sport dla X4 kosztuje 25 tysięcy złotych i poza standardowymi w X4 elementami zawiera mniej więcej to samo co w X3. Jedyne, co BMW X4 ma, czego X3 nie ma, to niższy środek ciężkości. X4 jest od X3 o 5,5 cm niższe. Pojemność bagażnika do linii okien w X4 to 525 litrów. Zaledwie o 25 litrów mniej niż w X3. Dopiero po złożeniu oparć w drugim rzędzie różnica wynikająca ze ściętej linii dachu staje się zauważalna. X4 ma w sumie 1430 litrów, a X3 1600. Nawet jeśli same litry niewiele Ci mówią, to bierzemy moją walizkę, stawiamy ją na sztorc, jak to czasem bywa, kiedy chcesz zmieścić więcej do bagażnika. Pchamy ją do samej ściany. I to jest właśnie ta różnica między coupé SUV-em a SUV-em. Z plusów są haczyki na siatki z zakupami, szyny do mocowania bagażu, elastyczne taśmy na drobiazgi, gniazdo 12V. Uchwyty do składania oparć w drugim rzędzie są łatwo dostępne, więc nie trzeba sięgać głęboko do bagażnika. Na kanapie jest dużo miejsca dla 2 dorosłych osób. Jeśli osoby są szczupłe, to mogą być nawet 3. Z tym, że ten, kto wyciągnie krótką zapałkę, będzie mieć między nogami tunel. Jest sterowanie trzecią strefą klimatyzacji, boczne fotele są ogrzewane, są też 2 gniazda USB-C. Z przodu największa zmiana w stosunku do modelu, który testowałem w 2018 roku, to pojawienie się wirtualnych zegarów i systemu inforozrywki z systemem operacyjnym BMW 7. To znaczy, że powinno być Android Auto, ale chwilowo nie ma. Dlaczego? O ile Tesla jest w stanie wysyłać aktualizacje do wszystkich samochodów jednocześnie, o tyle u tak zwanych starszych producentów samochodów
Sprawa jest bardziej skomplikowana. Interfejs może wyglądać identycznie jak w nowym BMW M3 albo odświeżonym BMW serii 5, który testowałem niedawno, ale pod spodem może być zupełnie inny hardware. A to z kolei oznacza, że aktualizacja może pojawić się później, o ile w ogóle się pojawi, bo nawet to zależy od tygodnia produkcji danego egzemplarza. Tu przynajmniej jest szansa na Android Auto, ale widzowie donoszą mi, że Toyota Camry, która miała mieć aktualizację oprogramowania, oficjalnie go nie dostanie i klienci zaczynają wgrywać sobie aktualizację na własną rękę. Poza tym kokpit wygląda tak samo jak w X3. Zachęcam do obejrzenia odcinka z X3 w wersji z napędem hybrydowym typu plug-in. Co lepsze, PHEV czy diesel? Napisz mi w komentarzu. W 2018 roku na prezentacji X4 w Spartanburgu, tam BMW produkuje większość SUV-ów, jeździłem wersją M40D. Nie była specjalnie oszczędna, za to szybka i na torze dało się nią nawet driftować. X4 xDrive 20D ma tak zestopniowaną skrzynię biegów, że nawet na torze nie byłem w stanie zmusić samochodu do utraty przyczepności, co właściwie jest plusem, jeśli nie oczekujesz od swojego auta zbyt wielu emocji. 1 i 2 są bardzo krótkie, a na trójce nic szalonego już nie osiągniesz, ale może chociaż 2-litrowy 190-konny diesel jest oszczędny. W odpowiedniej wersji nadwozia na pewno. Niestety X4, mimo opadającej linii dachu, nadal jest ważącym blisko 2 tony SUV-em. BMW obiecuje 5 litrów na setkę w cyklu mieszanym. To bardzo optymistyczne założenie, bo w trasie trudno zejść poniżej 7. Oczywiście mowa o drogach szybkiego ruchu i autostradach, gdzie X4 xDrive 20D pali w granicach 7-7,5 litra na setkę. Wiele zależy od prędkości, stylu jazdy i korzystania z trybu Eco Pro. BMW od wielu lat oferuje tryb Eco Pro, w którym ograniczona jest reakcja na pedał gazu, klimatyzacja działa na zmniejszonych obrotach, za to samochód zużywa mniej paliwa. Do tego są jeszcze wskaźniki, które pomagają kierowcy jechać oszczędnie. Na przykład jest system sygnalizujący zbliżające się ograniczenie prędkości czy skrzyżowanie, który sugeruje zdjęcie nogi z gazu. A więcej o efektywnym i ekologicznym prowadzeniu nauczą Cię eksperci z SJS Driving Academy. Zapoznaj się z ich ofertą szkoleń, link w opisie filmu. Prowadzenie. Na Instagramie jeden z widzów pytał, czy są zauważalne różnice w prowadzeniu między X3 i X4. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo jest zbyt wiele zmiennych, jak choćby standardowe w X4 sportowe zawieszenie i układ kierowniczy, ale jeśli założymy, że i X3 i X4 mają identyczną specyfikację, to poza wyjątkowo szybką jazdą po krętych drogach większej różnicy nie poczujesz, szczególnie w tych oszczędniejszych wersjach silnikowych. Z kolei w tych najmocniejszych środek ciężkości na pewno da się wyczuć, no ale to raczej na torze. A czy rozważasz zakup X4M lub X3M do jazdy po torze? Przyspieszenie. BMW obiecuje, że 2-litrowe X4 rozpędza się od 0 do setki w 7,9 sekundy. W trybie sportowym uzyskałem za pierwszym podejściem 7,97 sekundy, a w trybie normalnym 8,7 sekundy. Było chłodno, opony nie były jeszcze zagrzane, więc dane producenta są do osiągnięcia. Od 80 do 120 km na godzinę osiągnąłem odpowiednio 6,3 oraz 6,4 sekundy. Poza tym X4 z 2-litrowym dieslem jest nienarzucająco się w prowadzeniu. Taki samochód do jeżdżenia z A do B bez napinania się. Zawieszenie jest odpowiednio komfortowe, hamulce i tak nie mają co robić, bo to nie jest demon prędkości. W trasie, a nawet w miejskim korku można włączyć adaptacyjny tempomat i system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu. To znacznie odciąża kierowcę przy wykonywaniu monotonnych czynności. Oczywiście nie zwalnia to kierowcy z obowiązku kontrolowania sytuacji, ale ułatwia życie. Pamiętaj tylko, że jazda na tempomacie wcale nie musi być bardziej oszczędna, niż kiedy Ty w pełni kontrolujesz samochód.
Wprawdzie adaptacyjny tempomat sam zwolni przed jadącym wolniej pojazdem, a potem przyspieszy, kiedy jest już miejsce, ale nie zrobi tego tak płynnie jak kierowca. O ile nie ulegasz łatwo pokusie prowadzenia agresywnie, możesz uzyskać znacznie lepszy wynik, zdejmując wcześniej nogę z gazu. Skoro to model X-Drive, sprawdzę, jak radzi sobie na moim podjeździe na ukos. Założenie jest takie, że koło przednie po jednej stronie i koło tylne po drugiej stronie pojazdu mają ograniczoną przyczepność i wtedy napęd na wszystkie koła musi się zastanowić, jak rozdzielić moment obrotowy. Testowe BMW X4 nie ma dedykowanego trybu do jazdy w terenie. Obie próby są w trybie normalnym. Pierwsza z włączoną kontrolą trakcji, druga z wyłączoną. I jak widać, w obu przypadkach X-Drive praktycznie się nie zastanawia. Samochód rusza bez problemu. W ofercie X4 nie ma hybrydy typu plug-in, bo akumulatory znacząco ograniczyłyby przestrzeń ładunkową. Ale zakładając, że porównujemy X3 X-Drive 20D z X-Drive 30e, diesel to nadal król tras, a hybryda typu plug-in jest rozwiązaniem przede wszystkim do miasta, do którego ewentualnie dojeżdżasz kilkanaście kilometrów, korzystając w tym czasie z benzynowego silnika spalinowego. W polskich realiach różnicy w cenie nie rekompensuje lepsza dynamika napędu hybrydowego. Ceny BMW X4 zaczynają się od 207 400 zł za wersję z dwulitrowym silnikiem benzynowym. Za dwulitrowego diesla trzeba zapłacić niecałe 218 000. Testowy egzemplarz z dodatkowym wyposażeniem kosztuje 334 000 złotych. W 2018 roku test X4 podsumowałem mówiąc, że coupe SUV daje więcej przyjemności z jazdy niż zwykły SUV. Z perspektywy czasu uważam, że to więcej nie jest warte dodatkowych pieniędzy. W X4, podobnie jak w Mercedesie GLC Coupe i w czymkolwiek, co jest teraz odpowiednikiem tych dwóch aut w Audi, płaci się za stylówkę. A jak Tobie podoba się BMW X4 i ogólnie stylówka coupe SUV-a i jaki marzy Ci się do tego silnik, daj mi znać w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.